Następny przystanek – transmisja Fabryki Słów. Prosimy pamiętać o włączeniu odbiorników i wygodnym usadowieniu się w fotelach. Dobry wieczór wszystkim. Nazywam się Olga Kowalska i mam, słuchajcie, zaszczyt poprowadzić dzisiaj absolutnie fantastyczne spotkanie zorganizowane przez wydawnictwo Fabryka Słów. Kochani, moim gościem dzisiaj jest nie kto inny jak Peter V. Brett, autor absolutnie kultowego cyklu demonicznego i również świeżutkiego cyklu Zmroku, który rozpoczyna Pustynny Książę, tom pierwszy i tom drugi, który niedawno trafił na księgarskie półki w Polsce. Absolutna rewelacja, kochani. Witam Cię, Peter, najserdeczniej. Hi, Peter. Hello. It's extremely nice to have you here with us tonight. No właśnie, ja jeszcze, słuchajcie, przedstawię naszą tłumaczkę, nasza tłumaczka, która również tutaj będzie, Ania, i to dzięki Ani właśnie wszyscy się tutaj porozumiemy między słowami. Raz jeszcze, Peter, witam Cię najserdeczniej. So, hi, Peter. Sorry, that was a false start first. So, hi, it's very, very nice to have you here with us tonight. Thank you for having me. I'm really excited to be here. Jest mi niezmiernie miło, że mogę tu z Wami dzisiaj być. Ja od razu wskakuję w pierwsze pytanie, słuchajcie. Podobno za malowanym człowiekiem kryje się absolutnie ciekawa historia powstania w ogóle tej książki i początku cyklu. I czy możesz zdradzić, jak w ogóle dla Ciebie zaczęła się ta przygoda z cyklem demonicznym? So I'll jump to the first question straight away. And so I've heard that there's a very interesting story behind the Painted Men. So I was wondering if you could tell us, if you could reveal, how did it all start for you? What was the beginning of all the cycle? Like with most big projects, there were a lot of little beginnings. The real first start was I had started taking a fantasy writing class at New York University at night. I wanted to be a writer, and this was my way to practice. And one of our assignments was to write the first chapter of a fantasy book for homework. And it had to be something that we had never done before. You couldn't bring something you'd already written. And so I waited until the night before it was due, stayed up all night, and wrote this little story about a boy named Arlen who could never go more than half a day's walk from his home because he had to be home behind the magical symbols at night before the demons came out. That story was only about 3 pages, but in the years that followed, I thought about it a lot and kept wondering what else was in that world, and so that was really how it started. Tak jak to bywa ze wszystkimi dużymi projektami, tak i z tym było tak naprawdę kilka mniejszych początków, ale jeżeli spojrzymy na sam początek, to zaczęło się od tego, że ponieważ chciałam zostać pisarzem, zapisałem się na zajęcia na Uniwersytecie Nowojorskim, zajęcia z pisania właśnie literatury. I jednym z zadań, które dostaliśmy jako pracę domową, było to, żeby napisać pierwszy rozdział historii fantasy właśnie. I było powiedziane, że nie może to być nic, co już mieliśmy napisane, tylko musimy coś stworzyć od zera, swojego. No cóż, czekałem z wykonaniem tego zadania dosłownie na dzień przed terminem. Siedziałem całą noc i stworzyłem historię o chłopcu, który generalnie nie mógł się oddalić na więcej niż pół dnia od swojego domu, ponieważ gdy to się działo, gdyby to się stało, to czyhały na niego demony. I to było takie króciutkie opowiadanie, króciutki rozdział, ponieważ miał tylko 3 strony, ale potem bardzo dużo myślałem na temat tego, co napisałem. No i to był sam początek tego, co znacie. A czy młody Peter V. Brett, zaczytujący się w Tolkienie, w Jordanie, w Moorcocku, podejrzewał, że przyjdzie mu kiedyś napisać właśnie własną książkę i stworzyć ten własny, tak dzisiaj popularny świat? And have you ever, as a young Peter V. Brett, imagined that you who were probably following and reading Tolkien, Jordan or Moorcrock, have you ever thought that one day you will create your own
universe, your own world, and write so many books of your own? Even before the translation, I heard all those names and I started laughing because I still don't really believe that I'm at that level, you know, with some of my, you just listed, you know, my heroes when I was a kid, you know, reading books. And so I feel like it's hubris to put myself anywhere near, you know, the level of Jordan or Tolkien, but it is an amazing feeling to have taken something that I'm in love with, you know, that I was in love with as a fan and made it into my career and get to have that be what I do for a living. And I'm incredibly humbled and proud of that. And just the fact that somebody would use my name in the same sentence as Tolkien is a big honor to me. Cóż, muszę przyznać, że usłyszałem te nazwiska jeszcze zanim usłyszałem tłumaczenie i już wiedziałem chyba, co to pytanie oznacza. No, wymieniłaś absolutnych bohaterów mojego dzieciństwa i nadal ciężko mi jest tak naprawdę uwierzyć, że mogę być w ogóle wymieniany w jednym tchem razem właśnie z Jordanem czy Tolkienem, bo to jest po prostu niesamowite uczucie, że mogłem zamienić coś, czego byłem fanem od dziecka i potem też już jako doroślejszy chłopak, na swoją karierę, na swój sposób na życie. To jest wspaniałe uczucie, jednocześnie bardzo czuję się taki, no, mam wiele pokory wobec tego faktu, natomiast no, to, że ktoś wymienia mnie w jednym zdaniu razem z Tolkienem, to wow, no mogę tylko powiedzieć, że jest naprawdę niezwykłe i wspaniałe. No po prostu to musiało być przeznaczenie. Myślę, że w ogóle Malowany Człowiek, jako że powstawał w takich wyjątkowych też okolicznościach, to powiedz mi, czy myślisz, że gdybyś pisał Malowanego Człowieka, gdyby on powstawał przy takim antycznym biurku, przy antycznej biblioteczce, byłby otulony zapachem cygar, w ogóle byłoby to takie w zupełnie starodawnym klimacie, to ta powieść wyglądałaby inaczej niż tak, jak zaczęłeś ją właśnie pisać? I think that it definitely had to be your destiny, because, you know, now that we look at the Painted Man, do you think that, because I know that you wrote it, you created it in a quite unique circumstances and conditions, so tell me, do you think that had you written it maybe sitting at an antique desk in a library surrounded by the scent of cigars and, you know, and all this atmosphere, do you think that the book would, you know, have turned out different than it did? That's an interesting question. I've never been asked a question quite like that before. I like to think that the book would not be all that different. One of the things that I had to do in writing that book was learn how to access the creative part of my brain in different circumstances than I was accustomed to. And by that, I mean, I did a lot of the writing of The Warded Man on the subway to and from work in New York City. The subways in New York City are very crowded. They're very noisy. And so what I would do is I would put on headphones and I would like find a seat and just take out my phone and type with my thumbs. I would maybe write 300 words on the way to work and 300 words on the way home, but I did that every day, and that added up over time. But I also did plenty of writing at my desk at home. I did writing in the library. I did writing in coffee shops. I did writing in all sorts of different places. And so I think that I've sort of trained myself to access that part of my brain no matter where I am. So I'd like to think it would be the same, but, you know, who knows with time travel if you go back and change something. To jest bardzo ciekawe pytanie. Muszę przyznać, że nikt jeszcze takiego ani podobnego pytania mi nigdy nie zadał. Cóż, chciałbym myśleć, że byłaby ta książka bardzo podobna w swoim kształcie, ale prawda jest taka, że w trakcie pisania Malowanego Człowieka musiałem niejako nauczyć się wyzwalać tę kreatywność u siebie w zupełnie innych okolicznościach niż te, do których byłem przyzwyczajony, bo bardzo dużą część tej powieści napisałem siedząc w metrze nowojorskim,
Nie wiem, czy kiedyś mieliście okazję w nim być, ale nowojorskie metro jest bardzo zatłoczone, głośne, no i raczej nie sprzyja takiemu procesowi pisarskiemu, także ja próbowałam zawsze znaleźć sobie jakieś miejsce do siedzenia, zakładałem słuchawki, wyciągałem telefon i próbowałem pisać. W drodze do pracy pisałem mniej więcej 300 słów, w drodze powrotnej do domu tak samo, no i jakoś to się tak gromadziło, było tego coraz więcej. Natomiast pisałem też siedząc w domu, przy biurku, pisałem w kawiarniach, w bibliotece, także w wielu różnych miejscach i wydaje mi się, że nauczyłam się przez to właśnie wyzwalać w sobie tę kreatywność pisarską, niezależnie od tego, gdzie się znajduje. Także myślę, że ta książka byłaby taka sama, niezależnie od tego, gdzie by powstawała, ale kto wie, gdybyśmy się przenieśli w czasie, to mogłoby się okazać, że wcale tak nie jest. A ja w ogóle słyszałam, że pierwszy zarys twojego uniwersum powstał jako praca konkursowa w konkursie na Nowy Świat do Dungeons and Dragons, czyli popularnej gry RPG. Niestety nie wygrał, ale być może nawet stety bardziej tutaj dla nas miłośników, dlatego że dzięki temu powstał właśnie cykl demoniczny, no i teraz oczywiście cykl Zmroku. Ale czy mógłbyś coś więcej powiedzieć właśnie o tym epizodzie? And I have to say that I've heard, I don't know if it's true, that the first draft of your universe was actually created as an entry to the competition for the world, the new world for the Dungeons and Dragons, the very popular RPG. And well, it didn't win, unfortunately, or maybe we should say fortunately, because otherwise, who knows whether the Demon Cycle or now the Nightfall Saga would actually be created by you. But could you tell us a bit more maybe about this story in your life? Yeah, that's you did good research. That is a little unknown tidbit. I would say probably around the year 2000, 2001, Wizards of the Coast, the company that owns Dungeons and Dragons, had a competition to design a new fantasy realm to set D&D adventures in. By that point, I had been working on The Warded Man for 3, 4 years, and had done a lot of world building, but I was still trying to make the story itself work. So I had a lot of the setting done, but I didn't have the story the way I wanted it to be. And so I decided to just submit all of my work as an entry for this world building competition. And so, I submitted this world full of demons that only come out at night, and, isolated walled cities and messengers traveling from one place to the other at great risk to themselves, and night wolves, and all of these other things. I compiled all of that into an entry and sent it in, but it didn't. It obviously didn't win. I think because it wasn't magic enough for Dungeons and Dragons, but I'm happy that it didn't win, because it ended up, I think, being much better for me this way. No, muszę powiedzieć, że naprawdę dobrze się przygotowałaś, odrobiłaś pracę domową chyba przed tym wywiadem, bo to nie jest znany fakt z mojej historii. Natomiast rzeczywiście tak było. Wydaje mi się, że to był rok 2000 albo 2001 i Wizards of the Coast, to jest firma, która jest właścicielem Dungeons and Dragons, ogłosiła konkurs właśnie, tak jak powiedziałaś, na taki nowy świat, nowe uniwersum dla rzeczonych Dungeons and Dragons. I wtedy to był taki moment, kiedy już 3 czy 4 lata pracowałem nad malowanym człowiekiem i miałem już bardzo dużo zbudowanego właśnie świata, tego uniwersum, ale a historia jeszcze nie była tak rozbudowana, jakbym sobie tego życzył. Także postanowiłem właśnie dlatego zgłosić się do tego konkursu. Wysłałem to, co miałem, ten cały swój świat, w którym były demony, które wychodzą
chodzą tylko nocą, były te wielkie, schowane za murami miasta, były te wilki, które również są stworzeniami, które widzimy tylko w nocy i tak dalej, i tak dalej. No, zgłosiłam to, no, wiemy jak to się skończyło, nie wygrała moja praca tego konkursu, ale przyznam szczerze, że cieszę się, że tak się stało, dlatego że mam wrażenie, że wyszło z tego dzięki temu coś dużo lepszego. Jeżeli mogę powiedzieć, to zdecydowanie. I zanim się zanurzymy w kolejne, w ogóle w rozmowę o Twoich książkach, to muszę jeszcze dopytać o pewien projekt, o nowszy projekt, dlatego że gry papierowe to nie jedyne gry, w które jesteś zaangażowany. Ostatnio brałeś udział w bardzo ciekawym projekcie, który wykorzystuje tę technologię VR i mówimy tutaj o In Death Unchained. I czy możesz zdradzić co nieco właśnie, jak się związałeś z tym projektem i o co w tym wszystkim chodzi? So before we dig more into your books and your stories, I wanted to ask you about one other project that I've heard you recently took part in. I'm talking about the In Death Unchained, a project that uses or bases on the VR technology. Could you tell us a little bit more about the project itself? I normally don't have video games in my house because I learned the hard way that I don't do any writing if I have the option of playing video games. But during the pandemic, when we were all trapped at home, I bought a Quest 2 VR headset just as something of an escape. You know, we all needed an escape. When I announced on Twitter that I had purchased this and I was looking for recommendations of games, the company Superbright that makes In Death Unchained got in touch and they sent me a download code for their game. And so I tried it out and I became obsessed with it. I got several other of my author friends playing with it. We were competing against each other. What I liked about the game was that you really felt immersed in this world, like you felt like you feel like you're creeping around a misty castle, like in the afterlife, peeking around corners and like climbing up to the roof and you know, shooting at zombies and monks and Templar knights and fighting angels. It really was immersive in a way that other games hadn't been for me, and so I played it quite obsessively. I became probably one of the top 200 players in the world. And as a result, sort of built up this relationship talking to Superbright and their CEO about the game. And so when they launched a big update earlier or last year, they asked if I would help do some writing for the tutorial in the beginning of the game and give a little tips and tricks throughout the game as like these sort of signposts you can come up and they give you a little bit of story about what's going on. And so because I love the game so much, I was happy to do that work. I don't want to take credit for more than is mine. The story was already there. The game was already there. I just sort of helped bring it to life a little bit for some of the players. And so I was happy to be able to do that, and really thrilled to get to work on something that I love so much, even if it was in a small way. Cóż, powiem tak, raczej nie znajdziecie w moim mieszkaniu gier komputerowych, bo odczułam na własnej skórze, że jeżeli one się znajdują za blisko mnie, to nie za bardzo skupiam się na pisaniu, żeby nie powiedzieć, że w ogóle przestaję pisać. Natomiast, no cóż, w czasie pandemii każdy z nas zapewne szukał jakiegoś sposobu na rozrywkę, na nieco oderwanie się od tej szarej rzeczywistości i ja postanowiłam zakupić konsolę właśnie wirtualnej rzeczywistości Oculus Quest. Kiedy jakby podzieliłam się tą informacją ze światem, no to okazało się, że firma, która jest właścicielem znowu tej gry In Death Unchained, bo to jest gra, firma Superbright przysłała mi taki kod, który umożliwiał ściągnięcie tej gry.
Zrobiłam to no i po prostu przepadłam, cóż mogę powiedzieć, to znaczy po prostu zanurzyłam się w ten świat całkowicie, zresztą to jest gra, która właśnie umożliwia coś takiego i ja to w niej absolutnie uwielbiam, to znaczy to, że można dosłownie odczuć, że człowiek wspina się po dachach, strzela do zombie, chodzi po jakichś zakamarkach, ukrywa się, tu wygląda, tam trzeba z kimś walczyć, tu z aniołami, tu właśnie raz z zombie. No, wciągnęłam się do tego stopnia, że myślę, że w pewnym momencie byłam wśród 200 najlepszych graczy na świecie. No i przez to, jak bardzo ta gra mi się spodobała, też nawiązałem jakąś tam relację z producentami tej gry, rozmawiałem w którymś momencie z CEO całej firmy i oni w pewnym momencie poprosili mnie, czy nie chciałbym zauczestniczyć też we współtworzeniu, powiedzmy, jej, i poprosili mnie, żebym dopisał różne części fabuły, to co czasem wyskakuje w takich grach, jak pojawiają się jakieś podpowiedzi albo rady, co zrobić, żeby komuś lepiej poszło i cóż, no ponieważ ja uwielbiałam tę grę, bardzo zgodziłam się bez wahania, pomogłem im, sprawiło mi to wiele radości. Muszę powiedzieć, że no, to, że mogłem uczestniczyć w czymś, co było mi tak bliskie, tak czy inaczej, to była naprawdę wielka frajda i absolutnie muszę powiedzieć, że ta gra już była, to nie jest tak, że ja ją tworzyłem, ale no mogłem dołożyć swoją cegiełkę i no to było ekstra, cóż mogę powiedzieć więcej. Właśnie, słuchajcie, bo ja nie przez przypadek pytałam o ten projekt, dlatego że teraz razem z wydawnictwem Fabryka Słów zapraszamy Was na konkurs, słuchajcie, wyjątkowy konkurs i do wygrania macie właśnie kawałek prawdziwej technologicznej magii, czyli urządzenie Oculus Quest 2 od Superbright, a do Oculusa dodany będzie kod do właśnie tej gry, o której wspominał przed chwilą Peter, czyli In Death Unchained, do której również tworzył opisy fabularne, a poza tym, słuchajcie, dla 2 wyróżnionych osób czekać będą pakiety 5 książek od wydawnictwa Fabryka Słów. No i teraz uwaga, słuchajcie, pytanie, a w zasadzie zadanie konkursowe brzmi, uwaga, wchodzisz do świata demonów Petera Bretta wyposażony w Oculus Quest i, no właśnie, i co dalej? Tutaj odpowiedź należy do Was. Ogranicza Was, słuchajcie, tylko Wena i tutaj tak, ekipa Fabryki Słów wybierze najciekawsze, najatrakcyjniejsze i najśmieszniejsze odpowiedzi i odpowiedzi wpisujcie pod postem konkursowym na fanpage'u Fabryki Słów na Facebooku tutaj lub pod relacją ze spotkania, a konkurs trwa do 23 stycznia do północy. Do 23 stycznia do północy. O. Więc bawcie się wspaniale w konkursie, dawajcie czadu i odpowiadajcie na pytanie, bawcie się dobrze, no a my, słuchajcie, w takim razie wracamy do naszej rozmowy. So Peter, Olga just announced the competition, the contest that we were talking about. There's the Oculus Quest 2 console to be won, so I'm sure our audience is all, happy. And the question to be answered is that they have to imagine that they enter your world wearing Oculus Quest 2. And then what happens is up to them. They're only limited by their imagination. And then the jury will choose the best answers and we'll see who's the winner. So, yeah. Great. Tak, to brzmi naprawdę fascynująco i jeszcze raz życzę wszystkim powodzenia. No a my wracamy do naszej rozmowy, tak jak mówiłam. Cykl demoniczny w ogóle został przyjęty wręcz brawurowo, dlatego że malowany człowiek sprawił od razu, że wokół ciebie pojawiła się grupa oddanych fanów, która chciała chłonąć kolejne tomy serii. Jestem ciekawa, czy sukces tej książki wziął ciebie z zaskoczenia? Now coming back to our conversation, I wanted to also return to the success and the way that your Painted Men has been welcomed, because it was an instant success and you were instantly, we can say, surrounded virtually and really by a large group of fans. So tell me, was it a surprise for you that it caught up really fast, or how did you feel about it? I never expected it to get published, much less to be successful. Writing was a hobby for me. It was something that I enjoyed and something that I thought was really fun, and I wanted it to be my career, but I never actually expected a publisher to even buy the book, much less
for it to be, in 27 languages worldwide, and for me to be speaking live in Poland, so that continues to amaze me. I loved the book when it was done, and when I tried to sell it, I was really proud of it, but I didn't know how it was going to hold up against, the hundreds of books that come out every year. So I consider myself very fortunate, and I try very hard to keep in mind just how fortunate I've been in that regard. Cóż, przyznam wam szczerze, że ja nigdy nie spodziewałem się tak naprawdę, że ta książka, jakakolwiek moja książka, zostanie opublikowana, nie mówiąc już o tym, że odniesie tak ogromny sukces, także czy mnie to zaskoczyło jak najbardziej. I pisanie dla mnie to było hobby, uwielbiałem to robić, to mi sprawiało wielką radość, ale naprawdę uwierzcie mi, na pewno nie spodziewałam się tego, że moja twórczość będzie tłumaczona już na 27 w tej chwili języków, że teraz będę z wami tutaj rozmawiał na żywo w Polsce i jakby rozmawiał i widział się ze swoimi fanami, i to jest takie uczucie takiego zaskoczenia i radości, które nie przestaje mnie absolutnie opuszczać, bo kiedy okazało się, że rzeczywiście ta książka odnosi sukces, to też zastanawiałam się, jak sobie poradzi tak naprawdę dalej na rynku, bo nie zapominajmy, że co roku na świecie naprawdę wychodzą setki książek i to jest duża bardzo konkurencja, także pamiętam o tym i cały też czas sprowadzam się na ziemię i tak mówię sobie, żeby pamiętać, od czego zaczynałem, natomiast wow, to jest wspaniałe i zupełnie niespodziewane. Po cyklu demonicznym przyszedł czas na cykl Zmroku i nowego pustynnego księcia, który jakby kontynuuje zapoczątkowane w cyklu demonicznym uniwersum. Jestem ciekawa, co w ogóle sprawiło, że zdecydowałeś się kontynuować właśnie tę historię 15 lat po minionych wydarzeniach i co było iskrą, która zrodziła w ogóle ten nowy cykl? So after the Demon Cycle, we have the Nightfall Saga, the two books, 2 volumes of the Desert Prince that in a way continue the universe that we had met with before, but still it begins 15 years after the last book of the previous cycle finishes. And so I wanted to ask you what actually made you want to continue in a way and start anew in a way this new cycle? This was something that I had been planning for quite a while. What I wanted to do was I wanted to end the original series with a satisfying ending, where anyone who got to the last book of the Demon Cycle knows that, feels like the story of their favorite characters was concluded. There's a lot of closure. There's a sense that like this series is done. But I had built this amazing world filled with tons of characters, and there were still a lot of interesting things that I wanted to explore. And so I made this clean break where I jumped ahead enough in the future and changed the entire cast of the books so that a new reader can pick up The Desert Prince without having read the other books and have everything that they need to enjoy the story in its own right. But if you're a long-time reader, you will get a lot out of it that new readers won't, because the characters from the previous series that just show up for a page or two as like a disapproving parent will have a lot more significance to people who read the other books. And so it was a balancing act of making sure that it was accessible to new readers, but also making it feel like it was just a continuation to longtime fans. I feel like I pulled it off. I'm really happy with how it turned out. And I think it opens up a lot of new doors while also doing nothing to take away from what happened in the previous books. Cóż, to jest ten nowy cykl, to jest coś, co chodziło mi po głowie od jakiegoś czasu, bo myślę, że wszystkie osoby, wszyscy czytelnicy, którzy mieli okazję zapoznać się z cyklem demonicznym, zgodzą się ze mną, że
tam pojawia się, ci, którzy dotarli do ostatniej części, że to jest takie satysfakcjonujące zakończenie, bo na tym też mi zależało. Chciałam zamknąć pewne wątki, sprawić, żeby to było ciekawe, interesujące, ale też, żeby jakaś konkluzja tam nastąpiła i wydaje mi się, że to się udało. Natomiast z drugiej strony miałam takie poczucie, że stworzyłem naprawdę taki fantastyczny, rozległy, rozbudowany świat, w którym nadal dosyć dużo zostało do powiedzenia i z którym nadal można jeszcze dużo zrobić. I dlatego postanowiłem nieco, powiedzmy, odciąć taką grubą kreską to, co się działo wtedy, przenieść się trochę w czasie, zmienić bohaterów, którzy pojawiają się właśnie w cyklu Zmroku. I zrobiłam to tak naprawdę w takim dwojakim celu. Po pierwsze chciałam, żeby osoby, które rozpoczną przygody z moimi książkami właśnie od cyklu Zmroku, mogły to zrobić zupełnie nie stresując się tym, że jak nie przeczytały poprzednich książek, to nie będą wiedziały, o co chodzi. Chciałam, żeby też czerpały radość, z tego, że czytają, żeby to było dla nich ciekawe, ale z drugiej strony zależało mi też na tym, żeby ci moi wytrwali czytelnicy, którzy znają cały poprzedni cykl, też odkrywali takie smaczki dla siebie w tych nowych książkach, dlatego że oni w niektórych momentach myślę, że będą widzieli takie niuanse, które być może umkną nowym czytelnikom. Także wydaje mi się, że każda grupa znajdzie tam coś dla siebie. Zależało mi właśnie na takiej równowadze, żeby i nowi czytelnicy, i ci bardziej już zaprawieni w boju byli zadowoleni i wydaje mi się, że udało mi się to osiągnąć. Tak, myślę, że zdecydowanie, że to jest ogromnie satysfakcjonujący nowy początek. W ogóle myślę, że powroty to jest taka delikatna sprawa, dlatego że potrafią również zaskoczyć samego autora i jestem ciekawa, jak ten powrót do swojego znajomego, a jednak nieco już nowego uniwersum zaskoczył Ciebie i czymś w ogóle Ciebie zaskoczył? Yes, I have to say that I agree. I think you absolutely managed to write something which is new, but also, known to some readers, at least in some parts. But also one interesting thing is, I think that, returning to, or the sort of comebacks to your previous series might be a delicate matter for authors as well, for writers, because it might be surprising in a way, even for people who write books like that. So I wanted to ask you if there was anything that surprised you when you decided to begin writing the Nightfall saga. Yeah, it was much harder than I expected it to be. In the previous series, writing the individual stories was difficult, but by the time I was writing the last few books, I knew all of the characters. I knew how they thought. I knew how they felt. I knew how they interacted with each other. And I understood their place in the world. And I didn't realize how big of a change it was to get rid of that entire cast and start fresh and have to build a place in the world for all of these new characters and figure out their chemistry together. So it took me a lot longer to write this book than I expected. I usually write a book every other year. This book took 4 years. Some of that was the pandemic, but not all of it. Some of it was just, it was harder to do than I thought it was going to be. But in the end, I'm really happy with how it worked out. I think that I came up with voices for these characters that are very different from the characters in the previous series, but just as real and just as rooted in the world. And so it's been a worthwhile transition, but in my arrogance, I thought it was going to be a lot easier to write than it actually was. Cóż, przede wszystkim mogę powiedzieć, że na pewno było to trudniejsze niż sobie wyobrażałem, że to będzie, bo kiedy tworzyłem cykl demoniczny i czasem niektóre z tych powieści były takimi pojedynczymi książkami, pojawiały się też tam postaci, które tworzyłem, pod sam koniec już tak naprawdę znałem je od podszewki, wiedziałem jakim głosem mówią, jakie mają podejście do świata i nastawienie do otoczenia, znałem je po prostu na wylot, wiedziałem jak między sobą reagują, jakie mają interakcje i tak dalej. No tymczasem tutaj postanowiłam jednak stworzyć całą nową grupę bohaterów i okazało się to naprawdę trudne. Muszę przyznać, że normalnie jest tak, że
udaje mi się pisać książkę mniej więcej w rok czy 2 maksimum. Natomiast ta książka, no, napisanie jej zajęło mi aż 4 lata. I cóż, no, częściowo winię za to pandemię, ale nie tylko, całkiem szczerze mówiąc. Pandemia to nie jest jedyna przyczyna, dla której tyle to trwało. Ale tak całkiem poważnie myślę, że tym razem znowu udało mi się wyjść z tego, pokonać to wyzwanie, które sobie postawiłem. Wydaje mi się, że choć są to inne postaci, inni bohaterowie, tak samo udało mi się sprawić, że są przekonujący, są tak w tym świecie umocowani, w którym są, że pasują tam i są naprawdę tacy bardzo realistyczni. Natomiast no, muszę przyznać, że w takim swoim przekonaniu na początku żyłem, że to będzie dużo łatwiejsze. No, było dużo trudniejsze niż myślałem, to na pewno. No właśnie, porozmawiajmy w takim razie o nowych bohaterach, którzy pojawili się w tym uniwersum. To są dzieci tych, którzy przeszli już do legendy. Jestem ciekawa, który z tych nowych bohaterów stał się tobie najbliższy? So, speaking of new protagonists and new heroes of the saga, we are talking about the children of the legends or of those who have become icons. I wanted to ask you which of the new characters has become or is your favorite? God, it's like asking me to pick my favorite child. I think that different from the previous series, like this series only has 2 point of view characters, Olive and Darren. In the previous books, I kept adding more and more point of view characters to the point where it started to get a little Game of Thronesy. And while I really enjoy doing that, it's nice to have sort of a tight focus with these books on just these 2 characters and their experiences, because it lets me dive really deep into who they are. And so I think that what I wanted to do was create characters that, you know, have the potential to be great in their own way, but are nothing like who their parents were. Okay. You're right. Okay. Hi, sorry, I just lost the connection for a while. Oh. Oh no, now she's frozen again. Okay. Okay, hold on. Tak, yes, I can hear you. Can you hear me? Okay. Where was I when you lost me? Okay, can you hear me now, or are we Ja still... ciebie słyszę. Yeah. Okay, sorry guys, unfortunately I think this is my connection. It doesn't usually happen, so please forgive me. Although unfortunately I stopped hearing you when you said it's like picking your favorite child, so at the very beginning of the answer. Sorry, I'm really sorry for that. No, it's okay. I was just saying that in the previous books, I had a lot of POV characters, and in these books, I just have 2, Olive and Darren. And that allows me to sort of do a much deeper dive into who they are and their personalities. I also made this book first person, meaning you're right inside their head, listening to them think, which is a much more intimate way of storytelling than in the previous books, where you had a narrator describing everything from the outside. And so Darren, I really love because he's so different from his parents. He's scared all the time. He has these powers that he can't control that are overwhelming to him. Darren has kind of a supernatural autism because his senses give him so much more input than his brain can handle. And so when you're interacting with him, he can smell what you had for breakfast, and he can smell if you're lying, and he knows if you're nervous, and he's getting all of this extra information, and it makes it hard for him to follow a verbal conversation because he's also has all of these other inputs. And so that was a really fun and fascinating character to write, and I'm focusing on him even more in the second book and really enjoying that. And Olive, as has been much discussed, is intersex. She is
born with the parts of both genders, and over the course of the story needs to really explore what that means and try living life. You know, she begins life as a princess, pampered in a palace, and then is sort of forced to take a male position and live as a man for a while, and realizes that she's great at both. And when those barriers begin to break down, it becomes a question of like, well, if I can be whatever I want to be, what do I want to be? And that story, I think, really resonated with me, and I think will resonate with readers as well. And so both of them are such fascinating characters to write that I really enjoy working with them. It's hard to pick a favorite. I'm sorry. Cóż, zacząłem, przepraszam jeszcze raz za tę przerwę techniczną, natomiast cóż, no, Peter powiedział, że wybieranie ulubionej postaci to tak jakby zapytać rodzica o to, żeby wybrał to dziecko, które najbardziej kocha z tych, które ma, ale no, jeżeli już muszę powiedzieć, to rzeczywiście w poprzednich książkach było trochę inaczej, bo była i inna forma narracji i było też dużo więcej postaci, ale tutaj, jeśli chodzi o ten nowy cykl, to mogę zdecydowanie powiedzieć, że jest Darren oraz Olive i też to przez to między innymi, że zmienił się właśnie mój sposób pisania, to znaczy w tych nowych książkach ja piszę z perspektywy pierwszoosobowej i to też sprawia, że sposób pisania jest i sposób takiej relacji z bohaterami jest dużo bardziej intymny niż kiedy mamy narratora, który tak jakby opisuje rzeczy z zewnątrz, jest takim obserwatorem bardziej. Jeśli chodzi o Darrena, to on jest fascynujący między innymi dlatego, że jest tak różny od swoich rodziców, jest tak inny niż jego rodzice, ma te swoje nadprzyrodzone moce. Jest taką osobą, na którą tak oddziałują bodźce, że wręcz nie jest w stanie sobie z tym poradzić. To znaczy jego mózg nie jest w stanie przetworzyć tego wszystkiego, co się wokół niego dzieje. W momencie, kiedy rozmawiasz z nim, on wyczuwa, co jadłeś na śniadanie, czy jesteś zdenerwowany, jak się czujesz, co uważasz i tak dalej. I dlatego na przykład dla niego prowadzenie zwyczajnej rozmowy jest bardzo trudne, bo za dużo wie o tobie, o osobie, z którą rozmawia. I muszę powiedzieć, że na tej postaci też bardzo skupiłam się w drugiej książce, bo wydaje mi się naprawdę fascynującym bohaterem. No i mamy też Olive. Olive, która, jak wiemy, gdy przychodzi na świat, ma części, ma organy i męskie, i żeńskie i tak naprawdę sama czy sam musi się zmierzyć z tym, co to oznacza, co to powoduje. Wiemy, że zaczyna swoją przygodę na świecie jako księżniczka, potem musi nieco zmienić swoje spojrzenie, jest bardziej taką postacią męską i w pewnym momencie okazuje się, że dochodzi do takiego wniosku, że jest świetna w obu rolach, czy w obu postaciach, no, powiedzielibyśmy. I to sprawia, że dochodzi do takiego wniosku, że może być kim chce, tym czym chce, gdzie chce i tak dalej. I to jest takie podejście, które jest mi bardzo bliskie. Myślę, że też bardzo rezonuje z czytelnikami i no, obie te postaci są absolutnie fascynujące, także tworzenie ich, pisanie, tworzenie z nimi świata, no to jest świetna przygoda. W ogóle czytając Pustynnego Księcia nie sposób nie zauważyć, że bohaterowie, to nowe pokolenie, no już dorasta w nieco odmiennym świecie, dlatego że oni już nie boją się nocy, tak jak poprzednie pokolenia. Ich świat się po prostu zmienił. I czy również ten nasz świat, ten, w którym powstał i w którym wydałeś Pustynnego Księcia, jest już nieco odmiennym światem, jest innym światem niż ten, w którym pojawił się malowany człowiek? It's impossible not to notice that the new generation of protagonists that we mentioned are living in a different world. Yes, they do not fear the night as their parents did. Their world has simply changed. And I also wanted to ask you, do you think that our world, today's world, that world that we are living in, is something different compared to the world that surrounded us when you first wrote The Painted Men? It's true.
part of the conversion from one series to the other, the other series, you know, not to give away too big a spoiler, like ended in something of a victory for the heroes. And so that changed the world that their children would grow up in and made it a much safer space for them. And as a result, dangers that their parents know are very, very real are sort of imaginary to this younger generation because they've never seen a demon, you know, like their parents fought in this big war against demons and the children like believe them because everyone seems to agree that it really happened, but they don't have the hard evidence. And that helped me make it fresh again to new readers, I think, because I got to introduce, as I introduced the problems of the world to the characters, the reader could learn as the characters learned, which I think is also what made The Painted Man such a great story. It was that you start out with a character who doesn't really understand the world, and as they travel, you learn about the world with them. As for, is the world different now than it was when I wrote the books? It's hard to say. I think that I was younger and had less responsibilities, so maybe I didn't see the world the same way that adults did. I think about my childhood and how safe and comfortable I felt the world was. But then if I look back at that time with adult eyes, the grown-ups were all convinced we were going to die in a nuclear war. like they were living in existential terror about day-to-day life too. And so it's hard to say if the world is really worse now or if it's just because we're so interconnected with the internet, it just feels worse. I don't know that I have the answers to that. The world has certainly evolved, and I think my books have evolved to go with it. But it's a big question. Cóż, żeby może zbytnio nie spoilować, to też muszę tutaj uważać z odpowiedzią, ale no zdecydowanie można powiedzieć, że cykl demoniczny kończy się niejako zwycięstwem bohaterów, tak? Także te niebezpieczeństwa, z którymi się mierzą, no już na ich dzieci nie czyhają. Na pewno stworzyli swoim dzieciom bezpieczniejszy świat, bezpieczniejsze uniwersum. No, mówimy tutaj o bohaterach, którzy demona i demonów nigdy na własne oczy nie widzieli. Oni wierzą swoim rodzicom, którzy opowiadają o tych wielkich bitwach, walkach, które musieli z tymi stworami staczać, ale no, twardych dowodów brakuje. Ci ludzie, te postaci nie widziały nigdy demona na własne oczy. Natomiast muszę przyznać, że kiedy właśnie zaczynałem w ogóle cykl demoniczny, to jest też bardzo ciekawe, bo to było też tak, że bohaterowie nie do końca wiedzieli, w jakim świecie będą żyć, jak ten świat dorastał razem z nimi i rozwijał się razem z nimi i tak samo czytelnicy, tak samo książki. To wszystko tak jakby dorastało, rozwijało się razem i to też sprawiło, że pisanie tego cyklu było tak ciekawe i tak fascynujące. A wracając do twojego pytania, czy nasz ten świat realny, rzeczywisty jest inny, to myślę, że odpowiedź na to pytanie jest trudna, bo może się tak wydawać, że jest może trudniejszy, bardziej niebezpieczny, nie wiem. Kiedy byłem młodszy, trochę inaczej też na to patrzyłem, tak? Miałem mniej odpowiedzialności, miałem też inne spojrzenie na życie, ale z drugiej strony, jeżeli przyjrzałbym się temu wcześniejszemu światu oczami dorosłych, no to cóż, no to były takie lata, w których dorośli żyli pod ciągłym takim strachem, że wybuchnie wojna atomowa, więc oni naprawdę cały czas mieli takie potworne problemy, z którymi musieli się mierzyć. Także czy świat jest lepszy, czy gorszy? Myślę, że trudno powiedzieć, czy to jest tak, że jest gorszy, a może to jest tak, że jesteśmy w tej chwili tak otoczeni tym internetem i wiadomościami, które do nas docierają non-stop, że być może to sprawia, że tak się czujemy. Tak? To jakby ciężko odpowiedzieć. Myślę, że na pewno świat się zmienia i tak samo zmieniały się moje książki na przestrzeni czasu.
Wspomniałeś przed chwilą drugi tom, który nadejdzie po Pustynnym Księciu. No i właśnie jestem teraz ciekawa, dlatego że podobno Cykl Zmroku będzie trylogią. I jestem ciekawa, czy kolejne tomy masz już szczegółowo rozplanowane, rozpisane, czy raczej właśnie tworzysz je nieco bardziej spontanicznie w miarę rozwoju opowieści? So you've talked about the second volume that follows the Desert Friends, and I know that the Nightfall saga was initially planned as a trilogy. So I wanted to ask you whether when you started or now, have you had each volume planned carefully and outlined, or do you create new parts of the story spontaneously during sort of the writing process? I plan everything well in advance. So when I pitched this new series to Random House, originally I had a detailed outline of the first book, a pretty careful outline of the second and third books. So they knew exactly what they were getting. They knew exactly where the story was going to go. They knew exactly where things were going to end before we had the deal. That doesn't mean that there isn't room to come up with new ideas along the way, but I know where my ultimate goal is, and I know how to get there. And by the time I start writing the prose in a book, I've outlined it to the point where everything has been worked out. My outlines are almost like a first draft, where like it's broken down by chapter, and it says exactly what happens in the chapter, so that when I write the prose, I'm writing how the characters feel about what's happening, but I don't have to figure out what's happening because I've already planned it all out. That's the writing style that I've used for almost the entirety of my career, and it's really worked for me. It keeps me from getting painted into a corner, as we say. Cóż, ja jestem osobą, która planuje wszystko z bardzo, bardzo dużym wyprzedzeniem. Kiedy moje wydawnictwo, czyli Random House, kiedy umawialiśmy się na właśnie nowy cykl, czyli na cykl Zmroku, to zanim w ogóle podpisaliśmy umowę, oni dostali tak naprawdę plan tego, jak to będzie wyglądało. Wtedy miałem już naprawdę dość szczegółowo zaplanowaną pierwszą księgę. Drugą i trzecią może nie aż tak szczegółowo, ale też już wiadomo było, gdzie to zmierza, jaki będzie miało mniej więcej kształt i mniej więcej jak się zakończy, jaka będzie historia. To absolutnie nie znaczy, że w międzyczasie nie można czegoś zmienić albo wprowadzać poprawek, czy jakichś odstępstw od tego, co wymyśliłam, ale kiedy już podpisaliśmy umowę, kiedy wiadomo było, że ruszam z pisaniem, to wiedziałem dokładnie, jak to będzie wyglądało, bo musicie wiedzieć, że moje plany, moje właśnie takie szkice wyglądają niemal jak pierwszy draft książki, pierwszy szkic faktycznej książki. One są bardzo rozpisane szczegółowo, co, jak i gdzie. Także kiedy zabieram się faktycznie za pisanie, to tak naprawdę pracuję też nad emocjami bohaterów, postaci, nad światem wyobrażonym, bo wszystko inne mam już zaplanowane i to jest taki styl pisania, który sprawdził się u mnie od samego początku, bardzo dobrze funkcjonuje i sprawia, że cóż, jakby nigdy nie dzieje się tak, że nagle czuję się, jakbym utknął w martwym punkcie i nie wiem, co dalej, także to jest taki mój styl i on działa. Tworzysz szczegółowe plany, więc wyobrażam sobie, że również stworzyłeś szczegółowy zarys swojego uniwersum i swojego świata w takim razie, te skomplikowane zasady, definicje, nazwy, wspominając tutaj runy i chociażby całą tę genealogię demonów. I czy podczas w ogóle pracy nad książkami już od samego początku tworzyłeś sobie taki swój własny centralny kodeks, jakąś taką osobistą encyklopedię, w której zapisywałeś wszystko, żeby potem móc właśnie tam zaglądać, kiedy zajdzie potrzeba? So you say that you plan everything meticulously and you have everything outlined and drafted, and so I guess it also refers to the universe that you create, because this is quite a complex universe, and
is it like when you start, or even before you start, you have all the definitions, the demons hierarchy and styles and types and the runes and everything? Do you in a way create your own encyclopedia, so when you need, you can actually take a look, so as not to, I don't know, get maybe lost in all this universe, because it is really quite a complicated thing? Yes, it is. I do have my own encyclopedia. I have been building it for 15 years now, more than that, 20 something years. I started working on this series. That first short story I wrote was in 1997. So, no, 1999. So 23 years now. So I have hundreds of pages of notes. As I'm writing, at the beginning of the file, I have a little thing that just says glossary, and every time I make up a new name or a new character or anytime I invent anything for the series, I make a little note up there, and then once a week or so, I cut and paste them all into my encyclopedia file. So I know the name of everyone. I know how many days travel it is to get from one place to another. I know, like, I have a timeline calendar that shows like the birth and death of every character, so that I can sort of see who's older than who and go back and check somebody's age or things like that. But it's still a lot to keep in your head all at once when you're writing. And so there are definitely times when I have to pause and figure something out. One of the mistakes, I don't know if it's a mistake, but one of the real challenges was that Amon Jardir, one of the main characters from the first series, had 15 wives, and all of them had children. And so they're all sort of related to each other, but it gets really confusing really fast. So that was one of the most challenging things to keep up with. And we actually included a family tree in the book to ease that confusion for readers. No więc tak, mam taką swoją encyklopedię, dokładnie tak jak to nazwałaś. To jest coś, nad czym pracuję już od ponad 20 lat, bo zacząłem tworzyć ją w 1999 roku, kiedy napisałem pierwsze swoje opowiadanie. I mam naprawdę setki stron notatek, a kiedy zabieram się za tworzenie czegoś nowego, to tworzę takie osobne glosariusze. Za każdym razem, kiedy wymyślam albo nową postać, albo nową nazwę, czy nowe imię jakiejś postaci, to wszystko tam ląduje, a potem właśnie przekopiowuję to mniej więcej raz w tygodniu do tej swojej ogromnej encyklopedii, także jestem w stanie monitorować i pamiętać, no może nie, ale tak śledzić wszystkie imiona. Mogę sprawdzić, ile dni dokładnie zajmuje podróż z punktu A do punktu B, kto się kiedy urodził, a kto kiedy zmarł, kto jest starszy, a kto jest młodszy i tak dalej, właśnie ile postacie różne mają lat. Natomiast nawet przy posiadaniu takiego bogatego zbioru encyklopedycznego tego swojego uniwersum, momentami nie jest łatwo się w tym wszystkim połapać, także no nie powiem, czasem zdarza się, że właśnie napotykam na jakieś wyzwanie i muszę trochę dłużej posiedzieć i zastanowić się, jak z niego wybrnąć. I pamiętam, że w jednej z pierwszych książek taka mina, na którą sam się w sumie chyba wsadziłem, było to, że Jardir, czyli jeden z bohaterów, miał 15 żon, a każda z tych żon miała dzieci również. I także tam było takie, dosyć duża rodzina, powiedzmy, wszyscy byli ze sobą powiązani. I to było naprawdę skomplikowane, także w którymś momencie postanowiliśmy też włączyć w książkę, dołączyć do książki drzewo genealogiczne tej rodziny, tak żeby każdy mógł się połapać, również wśród czytelników, o co tam tak naprawdę chodzi i kto jest kim tutaj w tej układance. Słuchajcie, zbliżamy się powoli do końca moich pytań, że tak powiem, i będziemy przechodzić do pytań naszych widzów, bo trochę ich jest i ja już mam je tutaj, słuchajcie, przygotowane i będziemy się pytać, więc słuchajcie, ostatnie pytanie ode mnie, myślę, że jedno z tych najważniejszych, czyli co dalej i czego możemy się spodziewać dalej i kiedy następny tom Pustynnego Księcia, a raczej cyklu Zmroku. So since we are approaching the end of part one of the interview, one of the two, because we're approaching the end of the questions prepared by Olga, and we'll be looking at the questions from the audience. I wanted to ask you one last thing, I think last but not least, because it's the most important.
what's next? When can we expect the next book in the series, in the cycle? What are the plans? For most of my career, I've had a book come out every other year, so once every 2 years, and I'm trying to stick to that. This last couple of years has been a little challenging writing-wise. There's a lot more people in the house when I'm trying to work. It's hard to juggle writing with your kid doing remote schooling on a computer, you know, or my partner is working at home now too, so it's a little more challenging. But I'm still hoping to have the next book come out about 2 years after the first one. I have 2 more books in this cycle, and then I have a completely different story planned for my next project. So I have another project that I've been working on for a couple of years now. Just here and there, I take some notes and write down ideas, and like I've built out a plan for the first book in a new series set in a new world with all new characters, and I'm pretty excited to work on that too. But of course, all of my focus is on the Nightfall Saga until it's finished. But every once in a while, when I need a break, I go and work on that project, and I'm very excited to reveal it because I think it's different from what people have seen before, but also will be familiar in all the important ways that readers like. Przez większą część swojej kariery pisarskiej, tak jak wspominałem, starałam się i udawało mi się to, żeby co 2 lata wydawać nową książkę. Tak jak wspominałem, no cóż, ostatnie lata no to było troszeczkę utrudnione. Nie jest tak łatwo skupić się na pracy, kiedy w domu jest trochę więcej niż jedna osoba, tylko ja. Są dzieci, które pracują, mają zdalną szkołę, także moja partnerka, która również pracuje z domu, także no nie było łatwo, ale mam wielką nadzieję utrzymać to tempo mimo wszystko. Nowa książka co 2 lata. Po tym, jak skończę cykl Zmroku, planuję zająć się zupełnie innym projektem. Myślę, że to jest bardzo ekscytujące, bo to jest taki projekt, który z jednej strony jest zupełnie czymś nowym, a z drugiej strony myślę, że ma cechy tego, co najbardziej najlepiej potrafię robić, także myślę, że będzie takim miłym zaskoczeniem dla wszystkich fanów. No to jest taki projekt, nad którym pracuję już, szczerze mówiąc, od kilku lat. Tak co pewien czas, kiedy potrzebuję oddechu, kiedy się potrzebuję oderwać od tego, nad czym pracuję akurat, to robię różne notatki. No i tak jak mówię, będzie to zupełnie nowa seria, nowe uniwersum, nowi bohaterowie, nowa książka. Myślę, że również będziecie podekscytowani, natomiast no oczywiście to jest po tym, jak skończę pisać cykl Zmroku. To najpierw to, co już zacząłem, a potem zabiorę się właśnie za nową rzecz. Te plany brzmią arcyfascynująco i z pewnością tutaj wielu z nas będzie czekało z niecierpliwością. No i teraz cóż, kochani, druga część, fantastyczny Peter Vibret, spektakularna Anna Rosiak tłumaczy. I teraz, kochani, wasze pytania, które ja tutaj mam i dobieram. I pierwsze pytanie, czy runy były inspirowane jakimś językiem? Czy w ogóle ich wygląd to pomysł Petera czy rysownika? Mi niektóre przypominają język japoński. So Peter, first of all, your plans sound absolutely fascinating, and I'm sure not only I, but all of us who are watching the interview with you today are really looking forward to what you've mentioned. But turning to the questions from our audience, we have the questions about the runes. What inspired them? Were you inspired in creating them by some languages? Because one of the readers claims that for her it looks a little bit like Japanese language in some ways. So when I was designing the magic system for the books, I wanted it to be something that was accessible to everyone. One of the things that I didn't like about traditional fantasy books was this sense that, like, either you're born with magic or you're not, or that only some people can use magic and others can't. I didn't like that. I liked the idea that you get good at things through hard work and practice.
And so I created a magic system that you learn through hard work and practice. You know, anyone can learn word magic. Some people are better at it than others, but anyone who puts in the time can learn how to draw symbols of protection that will keep demons out of their house or whatever. When I was designing the world, I also thought about what unites people. And every culture in the world is afraid of what's hiding out in the dark. And every culture in the world has symbols that they use to ward evil off. And so I made that the basis of my magic system. The same way that you can hold a cross up to a vampire, you know, you can hold a rock demon ward up to a rock demon and keep them away from you. That's something that almost every culture has. And so I thought that it would really resonate, especially in translation, to have a system that everybody understood. When I hired an artist, I hired Lauren Cannon, the artist, to design the ward symbols themselves. We did look at Japanese symbols. We also looked at Sanskrit and Arabic and Chinese, and just trying to get a sense of creating symbols that look like a language, that look like you could write anything in it. Because you can. You could design, you know, you can use word magic to do or make almost anything if you know how. And that, so we tried to make symbols that would reflect what that would look like in the real world. And I think Lauren did an amazing job. Those symbols have spread farther than either of us ever imagined. Cóż, jeśli chodzi o ten system i w ogóle magię jako taką, to chciałam stworzyć coś, co będzie zrozumiałe dla wszystkich, ale też coś, co tak naprawdę, czego wszyscy będą mogli się nauczyć. Mówię tutaj o bohaterach tych wszystkich powieści, bo prawda jest taka, że to, co nie do końca mi się podoba w niektórych seriach czy książkach fantasy, to jest to, że cóż, magia jest tylko tak jakby dla wybranych. Niektórzy na przykład się rodzą z pewnymi umiejętnościami czy z supermocami, niektórzy nie. Niektórzy mogą się nimi posługiwać, niektórzy nie. Ja nie chciałam, żeby tak było. Ja chciałam, żeby to było w ten sposób, że możesz dojść do niektórych rzeczy poprzez ciężką pracę, ćwiczenia i powtarzanie, i naukę, i tak dalej, i tak dalej. I chciałam, żeby było to widoczne, że każdy może się nauczyć na przykład run obronnych, które sprawią, że obroni swoje domostwo czy swoich bliskich przed demonami. I cóż, kiedy zastanawiałam się, jaki tak naprawdę nadpunktem wyjściowym do tego akurat, do tej części procesu twórczego, doszedłam do wniosku, że takim uniwersalnym strachem, nazwijmy to, na całym świecie tak naprawdę są rzeczy, które wychodzą z ciemności albo kryją się w ciemności. Praktycznie wszyscy boją się czegoś takiego. I zastanowiłam się wtedy nad tym, jak stworzyć, do czego się odnieść, żeby te strachy właśnie, czy to czyhające niebezpieczeństwo w tych ciemnościach pokonać. I doszedłem do wniosku, że to musi być coś na kształt, nie wiem, krzyża, który można podnieść, jeżeli chcemy obronić się przed wampirem, który nas atakuje. To jest znane z różnych historii czy opowieści. Tak samo przed demonem skalnym, który też zaczyna nas atakować, pojawia się pewien kamień, część skały, którą można unieść i też dzięki temu się uratujemy. I chciałam również stworzyć taki system magii, który będzie też możliwy do oddania w różnych językach, kiedy książki moje będą tłumaczone na różne języki. I w momencie, kiedy zaprosiłam do współpracy Lauren Cannon, czyli artystkę, która współpracowała ze mną przy tworzeniu właśnie tych run tudzież runów, ponieważ przepraszam najmocniej, ale nie wiem do końca, jak to się odmienia, więc proszę na mnie nie krzyczeć, jeśli robię. Pod tym względem.
Tutaj kolejne pytanie. W jaki sposób dobierasz imiona swoich bohaterów? Skąd czerpiesz inspirację? And we have another question related to names this time. So what inspires you where do you draw inspiration for coming up with names for your protagonists? Like most authors, I have a giant book of baby names on my shelf that I flip through when I need to come up with names for new characters. Originally in the series, I had this idea that because when the demons came back, they had burned all the libraries, people weren't really literate anymore. And so I gave them real world names, but I would change the spelling and make the spelling sort of inconsistent to reflect the fact that people were more likely to spell things the way they sounded rather than what might be the proper spelling. And so it's sort of interesting because when you read the book, they look like fantasy names, but in the audiobooks, they just sound like regular names, which is something that still amuses me to this day. To jest tak, że jako autor, tak jak chyba większość autorów i autorek na świecie, mam na swojej półce olbrzymią księgę imion dziecięcych. To jest pierwsze źródło inspiracji, ale ponieważ w pewnym momencie jest tak, że demony palą biblioteki i księgozbiory, to sprawia, że tak naprawdę reszta świata po prostu nie jest w stanie już wtedy czytać ani pisać. To, co zrobiłem, i to, co czasem robię, to biorę tak naprawdę imiona, które istnieją, normalnie są w obiegu, ale zmieniam ich pisownię. Tak na przykład, że brzmią w zapisie tak jakby były pisane ze słuchu, a nie właśnie brane z jakiegoś katalogu imion. I jest to dosyć zabawne, muszę przyznać, bo to jest tak, że jak się spojrzy na te moje książki napisane, czy jak weźmie się je do ręki, to one rzeczywiście, te imiona wyglądają jak ze świata fantasy, natomiast jeżeli posłucha się audiobooka, to są imiona, które brzmią zupełnie naturalnie i to jest takie ciekawe rozróżnienie, które zawsze mnie intryguje do dzisiaj. Tutaj mam pytanie, które pojawiło się kilkukrotnie i wzbudza zaintrygowanie właśnie. Widzowie są ciekawi, czy słuchasz muzyki podczas pisania? Jeżeli tak, to jakiej? Czy piszesz w ciszy? So we have a question regarding your writing process that has come up multiple times. The viewers are interested whether you listen to music while you're writing, and if yes, to what kind of music, or do you prefer writing in silence? Always music. Always. The type of music that I listen to can vary depending on what I'm writing and my mood. But I never write in silence. I always have headphones on and I always have music on. I like to listen to movie soundtracks, just the instrumental scores, because I feel like it gives you a sense of a story arc, with rising tension and like a climax and then a drift back down. And so I find movie scores to be very helpful to write to. I would play a lot of like Marvel movie scores. But I also will listen to heavy metal music. I'll listen to pop music sometimes. When I'm writing, I have characters who are musicians. If I'm writing like Roger Halfgrip with his fiddle or Darren with his pipes, I will sometimes listen to music that's appropriate for that. I have the Goat Rodeo sessions, where this series of instrumental string quartet albums done by Yo-Yo Ma and a few other famous musicians. I listened to that a lot when I was writing Roger scenes. I listen to, so it varies quite a bit depending on what my mood is, what I'm writing, whether I'm writing an action scene or a dialogue scene or something. Sometimes I'll shift the music to suit that. But I think I work best to music. It helps me organize my mind and focus.
Krótka odpowiedź brzmi zawsze z muzyką, nigdy w ciszy, ale oczywiście to, jakiej muzyki słucham, zależy nie tylko tak naprawdę od mojego nastroju, ale też od tego, co akurat piszę, co tworzę. Bardzo często słucham ścieżek dźwiękowych z filmów, bardzo często to są ścieżki z filmów Marvela. Zazwyczaj tutaj mam na myśli ścieżki dźwiękowe, instrumentalne, bez tekstu. Zdarza się też, że słucham heavy metalu albo popu, to w zależności od tego, jak się czuję. Natomiast te ścieżki dźwiękowe to jest jednak coś, co lubię najbardziej, ponieważ tam w muzyce, ta muzyka oddaje też to, co dzieje się tak naprawdę w filmie danym, to znaczy pojawia się napięcie, punkt kulminacyjny, potem znowu spadek tego napięcia i to w jakiś sposób działa na mnie bardzo dobrze, pomaga mi po prostu w pisaniu. To w momencie, kiedy tworzę na przykład postaci, które grają na jakichś instrumentach, bo takie też się pojawiają, mamy Rogera, który gra na skrzypcach, czy Garena, który gra na dudach, to są, wtedy próbuję też dostosować to, czego słucham, do postaci, które tworzę. No, w przypadku skrzypiec to będzie na przykład Yo-Yo Ma, w przypadku dud no, będzie to oczywiście inna płyta, czy inny zespół, czy wykonawca, którego będę słuchał, także to, czego słucham, różni się od nastroju, od tego, czy piszę scenę, w której jest bardzo dużo akcji, czy piszę na przykład dialog, to też wpływa na to, czego słucham. Natomiast tak generalnie rzecz biorąc, muzyka na pewno pozwala mi się lepiej zorganizować i skoncentrować na tym, co robię. Także muzyka tak, cisza nie. Kolejne pytanie. Co sprawia Ci największą trudność i największą przyjemność podczas tworzenia fantastycznego świata? So now we have a question about the most difficult thing, the biggest challenges and the nicest things for you in the process of creating your universe. Oh, I'm supposed to say what the okay. I think, I like writing. It's a more complicated question than I thought. I really like writing dialogue interaction between characters. I think that's probably my favorite thing. It's that dialogue and fight scenes are the things that come most easily to me. When two characters are having an argument and yelling at each other, or when two characters are fighting, like I can write that almost as fast as I can read it. It's the pieces in between. It's looking at a complex situation and then figuring out what your character's emotional state is going to be in that situation, and then making the two fit together can be mentally exhausting at times. Getting yourself into a place where you can understand what another character is feeling when that character is different from you requires a lot of mental effort sometimes, and it can leave you really burnt out for a while afterward. Which is why sometimes I'll write a very small amount in a day, but it was hard, and I'll consider that a full day's work. Whereas on another day, I might write 5 times as much for a full day's work. Writing is hard. It's real hard. I'd like to lie to you and tell you that it's real easy, but it's not. I enjoy it. I genuinely like my work. I looking back and reading my work, but the process of making it is very difficult. And there's a lot of headaches and a lot of banging my head against the keyboard that are part of the process to get to a finished book. To, co najbardziej lubię w procesie tworzenia, to dialogi, to na pewno, to jest moja ulubiona część. Natomiast, przepraszam najmocniej, muszę się jeszcze napić, raz. A druga rzecz to są kłótnie albo sceny walk między bohaterami. To jest coś, co przychodzi mi z bardzo dużą łatwością i tak naprawdę to są takie sceny, które piszę niemal w takim tempie, jak potem je czytam. Natomiast te części pomiędzy, to znaczy na przykład to, jakie emocje będzie odczuwała dana postać właśnie po odbyciu takiej kłótni albo jakiejś walki, no przyznam szczerze, że tworzenie tego właśnie
profilu emocjonalnego, to może być naprawdę wykańczające dla autora. Szczególnie jeżeli jest tak, że postać, którą tworzę, odczuwa coś zupełnie inaczej niż ja bym to zrobił. To wręcz może czasami prowadzić do tego, że czuję się wypalony po stworzeniu takiej sceny i zdarzają się dni, kiedy tworzę naprawdę niedużo, ale było to tak trudne dla mnie i tak wysysające energię, że uznam to za cały dzień pracy. Następnego dnia może się zdarzyć, że napiszę 5 razy więcej treści i będzie to tak samo owocny dzień z mojego punktu widzenia. Cóż, no, chciałbym tutaj powiedzieć wam co innego i skłamać, uśmiechnąć się i powiedzieć, że pisanie to jest bułka z masłem, ale tak nie jest. No, uwierzcie mi, to jest trudny proces. Ja generalnie jestem zadowolona z tego, co piszę. Lubię do tego wracać, lubię to czytać. Natomiast no, sam proces naprawdę nie jest łatwy i czasem jest taki wręcz drenujący, ale oczywiście wart tego wysiłku, ale no, wysiłek jest tutaj niezbędny. Tutaj też bardzo ciekawe pytanie. Czy myślałeś kiedyś o tym, by napisać powieść spoza gatunku fantasy? I jeśli tak, to po jaki gatunek byś sięgnął? So, if you were to write a book that is not a fantasy book, but in a different genre, what would you choose? That's an interesting question. I like horror books. I think there's a lot of horror elements in my series, in my fantasy books. And so I could certainly see myself writing horror novels. I like science fiction, but I always worry that my knowledge of science is not going to be sufficient and like readers will be able to poke holes in things. And so there's a soft science fiction where it's more about adventure and like coming up with exciting ideas for different cultures and things like that, rather than getting into the details of science. I think I might be better at that. The science fiction books that I like to read, like The Martian, delve very heavily into science, but they just remind me how much science I don't know. I also would like the challenge of writing a romance novel. I think that writing romance has always been difficult for me, and I'm a big believer in trying to do things that scare you or are difficult. And so I think I've written enough romances in my own stories that I could probably do it, but I also realize that it's a lot harder than it looks to write a good romance story. So I'd be interested in doing that. There's a lot. I think that if you know how to tell a story, you can move from one genre to another with a good degree of success. I know a lot of writers who write in multiple genres and are able to transport their skills from one to the other. And so it is something I'm interested in, but I have too many fantasy projects right now to try something else. To bardzo ciekawe pytanie, muszę powiedzieć. Cóż, myślę, że horror to jest jeden z takich gatunków, ponieważ sam lubię czytać książki z tego gatunku i wydaje mi się, że w moich książkach również pojawiają się właśnie elementy wzięte z horroru, także na pewno w tym bym się odnalazł. No, przychodzi mi do głowy też science fiction, ale ten pierwszy człon tej nazwy, czyli science, to jest taka rzecz, która zawsze mi się wydaje, że ja za mało się znam na nauce, na badaniach i tak dalej. I wydaje mi się, że gdybym zabrnął w to czytelnicy zbyt łatwo mogliby wypunktować to, że coś źle zrozumiałem albo czegoś nie wiem. Także być może odnalazłbym się w takim science fiction, ale takim bardziej nacechowanym fajnymi, niezwykłymi pomysłami, przygodowym podejściem do życia, może bardziej w ten sposób, bo książki science fiction, które lubię czytać, na przykład Marsjanina, Marsjanin jest jedną z takich książek, no cóż, tam jest mnóstwo takiej po prostu twardej nauki, twardej wiedzy i to jest jedna z książek, która pokazuje mi, jak mało wiem na ten temat, chociaż bardzo mi się podobała. Kolejnym gatunkiem, który przychodzi mi do głowy, ale to bardziej na zasadzie takiego wyzwania, które musiałbym podjąć, bo myślę, że to by było bardzo trudne, to jest taka powieść obyczajowa albo nawet romans. I wiem o tym, jak trudno jest napisać taką książkę,
Natomiast szczerze powiem, że wydaje mi się, że jeżeli ma się dobrą historię, to tak naprawdę można żonglować gatunkami, bo znam osobiście autorów i autorki, którzy robią w ten sposób, przeskakują z gatunku na gatunek i generalnie odnoszą sukces w tym, co robią. I wydaje mi się, że to jest możliwe. I być może, kto wie, któregoś dnia ja też się za to zabiorę, no natomiast na dzień dzisiejszy mam za dużo pomysłów na książki fantasy i na razie na tym się polu skupię. Tutaj moje serce się osobiście rozświetliło na myśl o horrorze właśnie pióra Petera Vibreta, więc ja tutaj bardzo czekam. A mamy jedno z ostatnich pytań. W trakcie pracy nad serią starasz się unikać innych książek fantasy, żeby nie wychodzić ze swojego świata? Czy może potrzebujesz czasem uciec w inne miejsce i odetchnąć od demonów? Let me just tell you, Peter, that my heart started beating faster when you said you were thinking about writing a horror story. So please do one day. But coming back to our questions from the readers, the audience, when you write your books, do you stay within your fantasy world, or do you read other fantasy books in order to get away in a way from time to time from the world you have, the universe you have created? I've always read fantasy books. I don't see that ever stopping. It's what I loved as a reader, and that's why I started writing them myself. With small kids in the house, I don't have as much time to sit down and read paper books as I used to. So I've done a lot of my reading in audio the last couple of years, but I consistently listen to fantasy, science fiction, and horror audiobooks. At any given time, I have a book I'm listening to. And so I try to keep up with other people's work, in part because I have so many friends in the industry now, and I want to be able to talk to them about their work. And some of that comes from reading and understanding what they do and how they do it differently from what I do. I certainly learn a lot reading other people's work, and I don't think that'll ever change. But all of that said, even reading other people's books feels a little like work these days, because there are so many, the publishers will come to me and say, hey, will you read this author's book so that you can write something on the back cover for them or whatever. And so it starts to feel like a homework assignment sometimes, which can make it a little bit less fun. But there are plenty of books that I started feeling like it was a homework assignment and then got drawn in and was loving it by the end. So I always hope for that. Cóż, ja od zawsze czytam książki fantasy i myślę, że na zawsze już tak zostanie. Teraz, kiedy mam w domu małe dzieci, nie zawsze mam czas na to, żeby czytać de facto, a już na pewno nie książki papierowe, ale kiedy tylko mogę, słucham audiobooków. Właśnie głównie z tych gatunków, które wymieniłem, czyli fantasy, science fiction oraz horror. I staram się też czytać to, co pojawia się na rynku właśnie w gatunku fantasy, no z różnych powodów. Po pierwsze dlatego, że w tej chwili mam w branży bardzo dużo znajomych autorów, autorek i chcę wiedzieć, co u nich, chcę wiedzieć, co tworzą, kiedy rozmawiamy, kiedy spotykamy się, chcę też mieć o czym z nimi rozmawiać na bieżąco, a właśnie między innymi o tym rozmawiamy. A poza tym bardzo dużo się uczę z tych innych książek i myślę, że to się nigdy nie zmieni. Natomiast to powiedziawszy, muszę też dodać, że czasem w tej chwili czytanie wydaje mi się trochę czasami jak praca, bo czasem, a nawet nie czasem, a często zdarza się, że wydawcy zwracają się do mnie z prośbą, słuchaj, czy mógłbyś to przeczytać, może napisać parę słów, które wrzucimy potem na tylną okładkę i czasem to tak się wydaje taką pracą domową wręcz, ale też znowu muszę tutaj ale dodać, bo zdarzyło mi się nieraz, że właśnie dostałem niejako zlecenie na przeczytanie czegoś, a potem tak mnie ta książka wciągnęła, że absolutnie nie żałowałem i nie czułem już, że to jest taka praca zlecona domowa, także czytam, staram się być na bieżąco.
Ja w takim razie, słuchajcie, zadam ostatnie pytanie. Pytanie, które już również kilkukrotnie było zadawane, a które obiecałam również, że zadam. A chodzi o pytanie o ekranizację. Czy wiadomo coś o serialu albo o filmie opartym właśnie o cykl demoniczny? So we have time for one last question. So I'll turn to the question that has popped up multiple times about the film or series adaptation of the Demon Cycle. Are there any plans for TV series or a movie cinema movie based on the Demon Cycle? So the books have been optioned for film and TV multiple times over the last 15 years. And I used to get really excited about it and like dream of what it would be like if they made a movie or a TV show. And now I've started to relax a little bit and just sort of sit back. We very recently signed a deal with a director and a producer to make a Demon Cycle TV show. But until a studio picks that up, it's still just a notion. So we are working on a pitch to the major TV networks. The director who's attached to the series has done several successful TV shows already with major streaming services. The producer who's involved really loves the books and genuinely is excited to be part of it. I think that we're probably as close or as we're in as good a position as we've ever been. And they're going to be pitching in the next month or two. And so I'm just, crossing my fingers and hoping that something will get picked up and we can move forward. But I also remind myself that my career has far exceeded anything I ever imagined when I started out. And writing is what I always wanted to do, and writing is what I get to do. And so whether they make a movie or not, I can take a step back from that and still say, I'm very happy with my career and how things are no matter what. But it'd be real nice. And I'm hopeful that we'll have something that we can announce relatively soon. I think we have a really strong team there putting something together. So. Cóż, temat filmów, seriali telewizyjnych czy filmów ekranizacji kinowych pojawia się bez mała od 15 lat. Rozmów o sprzedaży praw autorskich do moich książek odbyłem już naprawdę nie wiem ile. I kiedyś byłem tym bardzo podekscytowany, marzyłam o tym i po prostu nie mogłem przestać o tym myśleć, a teraz podchodzę do tego troszeczkę z większym dystansem, co nie zmienia faktu, że właśnie niedawno rozmawialiśmy na ten temat z reżyserem i producentem, nazwisk tutaj nie podaję, ale to jest reżyser, który już odniósł bardzo wiele sukcesów na polu właśnie ekranizacji telewizyjnych, bo rozmawiamy tutaj o serialu, który miałby powstać na podstawie cyklu demonicznego. Producent, z którym rozmawialiśmy, bardzo otwarcie powiedział, że uwielbia moje książki i bardzo mu się podoba ten pomysł. Także słuchajcie, myślę, że jestem najbliżej, jak kiedykolwiek byłem, żeby ta ekranizacja doszła do skutku. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższego miesiąca albo 2 przejdziemy do konkretów, także ja trzymam kciuki, też trzymajcie kciuki za to. Ale z drugiej strony też za każdym razem, kiedy pojawia się ten temat, to tak naprawdę uświadamiam sobie i przypominam sobie sam, że już w tej chwili moja kariera zabrnęła dużo dalej niż kiedykolwiek wyobrażałem sobie, że to się wydarzy. Jestem przeszczęśliwa, mogąc pisać książki, a robię to dokładnie tak, w ten sposób, tak wygląda moja kariera, tym zarabiam na życie i oczywiście super byłoby, nie ukrywam, żeby coś się wydarzyło. I cóż, z jednej strony te książki, sukcesy, to jest ekstra, natomiast cóż, byłoby świetnie. Mam nadzieję, że już niedługo będę mógł oficjalnie, otwarcie powiedzieć o tym, że przechodzimy do dalszych kroków i rzeczywiście ten serial będzie do obejrzenia już niedługo.
To w takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak mocno trzymać kciuki, no i czekać również na kolejne książki. Słuchajcie, nasze cudowne spotkanie dobiega końca. Ja tutaj od siebie chciałabym podziękować wspaniałej Annie Rosiak za tłumaczenie. No bez ciebie, Aniu, to wiadomo, nic by tutaj nie było z pewnością. I fantastyczny gość Peter V. Brett. Thank you so much, Peter. Z całego serca dziękuję. No i kochani, wy oczywiście również, nasi widzowie, wytrwaliście przez całą rozmowę. Również z całego serca wam dziękujemy za wszystkie pytania, za wszystkie miłe słowa. I oczywiście ja tutaj też ze swojej strony przepraszam, że nie byłam w stanie zadać wszystkich, ale jesteśmy ograniczeni czasowo, więc trzeba było tutaj robić odpowiednie roszady i wybierać, więc mam nadzieję, że mi wybaczycie. A ja tutaj na koniec, słuchajcie, przypominam o konkursie, który trwa do 23 stycznia do północy. Świetne nagrody, Oculus Quest 2, ja sobie, słuchajcie, tu muszę jeszcze patrzeć na notatki. Kod do gry In Death Unchained, do której właśnie opisy fabularne współtworzył nasz dzisiejszy gość. No i jeszcze do tego pakiety książek od Fabryki Słów. Co więcej, jeśli chcecie polować na pustynnego księcia, namalowanego człowieka w tych pięknych wydaniach, wpadajcie do sklepu Steel Hog i polujcie właśnie. A ja wam jeszcze raz z całego serca dziękuję, no i życzę wam cudnego i zaczytanego wieczoru. Oh, Peter, thank you very much. We're keeping our fingers crossed for the series so that it moves on and we can watch the Demon Cycle, not only read it. Thank you very much for joining us, for being here with us. Thank you on behalf of the audience, of the readers. It was a great pleasure and a fantastic evening and the opportunity to have you here with us tonight. Thank you so much for having me. Thank you to everyone who tuned in to listen. Olga, thank you for hosting and doing an amazing job of interviewing. Anna, you did the lion's share of the work for this. So thank you so much for being able to keep up with all of that. My pleasure. You've been amazing. This has been great. Thank you so much. Wspaniałe spotkanie, więc dobranoc i pięknego i zaczytanego wieczoru raz jeszcze. Do zobaczenia!